Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Schumacher to był komputer. On nie był najbardziej utalentowanym kierowcą. On nie był najszybszym. On był po prostu... Jak napiszę książkę, to prawdopodobnie już nigdy nie wejdę do padoku Formuły 1, bo będę miał za dużo wrogów. Byłem w Paryżu wtedy u moich rodziców. Wstałem rano, piję kawę i oglądam to jeden i po prostu z przerażeniem, z tym moim kubkiem kawy błagam, żeby ten deszcz przestał padać, żeby wreszcie zaczęli gadać o czym innym. Nasi Polacy mają wyjątkowe wyniki na poziomie międzynarodowym. Z Helmutem się śmiałem ostatnio w Bahrajnie, że mówię mu: Helmut, już nie masz dosyć, że moi kierowcy biją twoich kierowców co weekend? Może po prostu połączymy siły i weźmiesz tych Polaków, bo są lepsi niż twoi. Dzień dobry, witam serdecznie. CoDrive numer 80, to już mój 70. odcinek, jak ten czas leci. Jest za mną druga połowa podcastu CoDrive, czyli Cezary Gutowski. Dzień dobry, Czarku, prosto ze spa. Dzień dobry, w zasadzie to jestem w domu, ale ze spa wróciłem. O, to chodziło. Tak, jak najbardziej. No i jest z nami gość, którego pozwolę sobie Państwu przedstawić notką z Wikipedii, bo jest rozbudowana i uważam, że jest świetna. W wieku 5 lat wyjechał z Polski, ukończył studia na École Polytechnique, gdzie został inżynierem aeronautyki ze specjalizacją aerodynamiki, École Supérieure d'Aéronautique oraz Imperial College London. Pracował w Ferrari, w McLarenie, w Pros Grand Prix i teraz jest tu zakładka Opinie. I proszę słuchać, nazywany polskim Adrianem Neweyem, został określony przez Joe Sowarda jako jeden z najlepiej wykwalifikowanych inżynierów w Formule 1. Panie i panowie, Marcin Budkowski, dzień dobry, bardzo nam miło, że jesteś dzisiaj z nami. Dzień dobry, też mi miło, dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, kto napisał ten polski Adrian Newey, ale to mnie prześladuje już często, ktoś to wspomina. Więc ktokolwiek to napisał na Wikipedii, jest to zabawne, ale miły komplement. Nie wiem, czy jestem na poziomie Adrian Neweya jako inżynier, ale zawsze miło dostać komplement. Słuchaj, jak jest napisane w internecie, to znaczy, że to prawda. To jest stara zasada. Więc tego się będziemy trzymali. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że Franco Colapinto wraca do Formuły 1, o tym, że Flavio Briatore jak Feniks z popiołów znowu został szefem w tejże Formule 1, o tym, czy może będzie nowy prezydent FIA, no i oczywiście nie moglibyśmy nie skorzystać tutaj z wiedzy naszego gościa, więc jego też wypytamy. Chciałem powiedzieć wymaglujemy, ale nie, będziemy grzecznie i spokojnie pytać. Ale zaczniemy sobie od propsów i disów, to jest nasz taki stały punkt programu, Marcin, czyli za poprzedni wyścig, w tym wypadku Grand Prix Miami. Przyznajemy każdy propsa i disa, zazwyczaj kierowcy, ale można też zespołowi, z jakimś tam krótkim wytłumaczeniem za co. Oglądałeś wyścig? Tak, oglądałem wyścig, niestety sprint, tylko oglądałem highlighty, ale wyścig widziałem na żywo. Plus to musi być McLaren, no bo jednak dominacja w tempie wyścigowym jest niesamowita. I jest bardzo ciekawe, teraz dopiero to widać jaśniej po tym wyścigu i tych ostatnich wyścigach, że ta dominacja w kwalifikacjach nie do końca jest. Wiadomo, że Max Verstappen też robi różnicę i to mu pozwoliło parę pole position zdobyć na torach, gdzie prawdopodobnie McLaren miał najszybszy bolid. Ale naprawdę ta różnica się wykazuje w czasie wyścigu i jest konkretna bardzo. Chyba ponad 30 sekund było przewagi nad Russellem na trzecim miejscu, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I jest to ewidentnie cecha tego bolidu co do jak oszczędza opony, jak wykorzystuje opony. I wiem, że jest troszkę te kontrowersje u tego, zresztą nie wiem, czy widzieliście, Zach Brown zrobił bardzo śmieszny kawał na pitwallu, tak. bo były głosy, że McLaren chłodzi tylne opony, wtryskując wodę w powietrze, które wchodzi do tylnych opon i oczywiście to by wtedy pozwalało zmniejszyć wzrost temperatury lub inercję tej temperatury. I Zach właśnie pił na pitwallu z butelki, gdzie było napisane Tire Water. Więc niezłe jaja sobie robił z Hornera i z Red Bulla, ale tak na serio to wiemy też, że FIA przeprowadziło tam ankietę i właśnie było McLaren
pojechało do zespołu McLaren i przeglądało wszystkie części, rysunki i tak dalej. Prawdopodobnie, bo była prośba od innych zespołów, żeby to skontrolować lub przynajmniej ryzyko protestu i FIA zaklarowała, że nic nie znalazła, więc po prostu trzeba zaakceptować, że McLaren wpadł na jakiś bardzo dobry pomysł co do chłodzenia tylnych opon i to im zapewnia tą niesamowitą przewagę. No to mówi się, że używają materiałów, specjalnego typu materiałów, które no, w pewien sposób absorbują bardzo mocno wysokie temperatury. To jest taka najnowsza teoria w ogóle, no bo to jest tak coś nadzwyczajnego. Była ta próba Red Bulla monitorowania tak, z tą kamerą termowizyjną. No i wynikło z tego, że w normalnych okolicznościach nie da się utrzymać tak niskich temperatur wlotów powietrza przy zaciskach. No, ultra interesująca sprawa. Tak, bardzo interesująca. To jest od dawna jest to temat bardzo, powiedzmy, istotny w Formule 1, kontrolowanie temperatury opon i to progresywnie, szczególnie w tych nowych regułach, zostało bardzo, bardzo ograniczone przez FIA, więc to się zrobiło dużo trudniejsze, bo przedtem się używało właśnie materiały i opływy powietrza wokół tylnych, znaczy bębna tylnego, żeby to chłodzić, a teraz zostało ograniczone. No i ewidentnie McLaren coś znalazło i to im zapewnia tą przewagę. I to znaczy na torach, na których można wyprzedzać, to tak naprawdę ten rytm w kwalifikacjach już prawie nie jest istotny, bo mają taką przewagę, że jeszcze mają 2 samochody z przodu, co nie jest przypadek Red Bulla, więc też strategicznie mogą to trochę lepiej rozgrywać. No dobra, Marcin, to jeszcze szybki disik w takim razie. Kim gardzisz po tym wyścigu? Prawdopodobnie trochę Ferrari, no bo te całe sytuacje ostatnio są trochę dziwne. Ferrari, czyli umówmy się, osiągnięcia nie są jakoś dramatyczne, są po prostu średnie i to jest zespół, który w ostatnich latach jest w stanie wyprodukować dobry bolid, ale jakoś nie jest w stanie właśnie się przebić z powrotem do czołówki. No i to całe zamieszanie w radiokomunikacjach, strategiach i tak dalej, to też nie wygląda bardzo, bardzo dobrze. Więc tak, to jest po prostu zespół, który w jakiś sposób no jakoś nie udaje im się po prostu ten ostatni szczebel przejść. Mimo zmian managementu na czele technicznym i tak dalej. Są teraz głosy zresztą o potencjalnym zmianie managementu zespołu już, więc czy dlatego, że to są włoska prasa i o tym pisze, czy nie, ale właśnie parę nazwisk słyszałem ostatnio jako potencjalnych osoby, które mogłyby zastąpić Freda Vassera. To było trochę wcześniej w tym przypadku, żeby robić te zmiany, ale widać, że Ferrari Włosi nie są bardzo cierpliwi ze swoim ulubionym zespołem. To prawda. No gdyby teraz już zmieniali, to też bym się bardzo zdziwił, ale tak jak mówisz, no obietnice były ogromne, więc i zawód jest też wielki. No ja myślę, przed że sezonem. już jest całkiem, nie jest taki zły czas, dlatego że to jest trzeci sezon tak naprawdę Freda taki pełny. Mi się początkowo wydawało się, że robi naprawdę dobrą robotę, ale tak naprawdę to jest konstans. To Ferrari nie jest w lepszym momencie niż za Matti Binotto, wręcz wydaje mi się, że akurat w tym sezonie to jest w gorszym momencie. Cały czas wydaje mi się, że punktem wyjścia, takim błędem podstawowym było zwolnienie w ogóle Binotto, zamiast po prostu odciążenie go poprzez zatrudnienie takiej drugiej osoby, takiej jak powiedzmy Helmut Marko, czy bardziej jak Zak Brown w McLarenie, czyli po prostu kogoś, kto będzie go ciążał w tych sprawach polityczno-wizerunkowych. Tak, myślę, że obecnie i tak absolutnie się zgadzam, że struktura, w którą najbardziej wierzę w zespole Formuły 1 i zresztą taką też chciałem kiedyś mieć też w Alpinie, jak sam byłem na top managemencie, to właśnie taka kombinacja osoby bardziej komercyjnej, bardziej właśnie od spraw marketingowych, relacji ze sponsorami, z boardem i tak dalej, zarządem, a jedna osoba, która jest stricte właśnie w operacyjnym trybie zarządzania zespołu na torze i w siedzibie. I myślę, że właśnie ta struktura, którą wprowadził McLaren lata temu, jest najlepsza. A Mattia, w każdym zespole ta rola szefa zespołu jest i tak bardzo obciążona. Jest za dużo roboty na jednego człowieka. A jeszcze jak się przejdzie do Ferrari, który zespół robi i bolid, i silnik, i oczywiście ma największą
powiedzmy atencję w mediach i w publiczności i tak dalej, to po prostu ta rola jest nie do osiągnięcia przez jedną osobę. Fred teraz zatrudnił Jerome D'Ambrosio jako deputy team principal, żeby mu pomagać. Ale z tego, co słyszę, to też ta organizacja jest trochę dziwna, bo jak pytałem trochę ludzi w padoku, jak to działa między nimi, bo myślałem, że Jerome będzie bardziej właśnie od kierowców, od takich spraw sportowych i tak dalej. A ludzie z Ferrari mówią mi, że po prostu oni sobie dzielą sprawy w sposób troszkę taki, nie ma konkretnej linii, co jest odpowiedzialnością kogo, tylko po prostu a to do Freda, to do Jerome i tak dalej i że ludzie w sumie często nie wiedzą, czy mają pójść do Freda, czy do Jerome, a to też dziwne, bo mówmy się, nawet jeżeli mają super relacje między sobą i sobie ufają, to jest trudno, żeby było tak, że jedna osoba podejmuje decyzję, a druga może nawet o tym nie wiedzieć. No nie, więc komunikacja musi być perfekcyjna, a tak w realiach nie jest, szczególnie w biznesie, który tak szybko idzie do przodu. To jest słynna po prostu korporacyjna zasada, żeby ludzie cały czas trochę nie wiedzieli, co się dzieje, żeby byli cały czas napięci po prostu i w gotowości. Dobra, to moje props i dis. Props dla Oscara Piastriego, który wygrał kolejny wyścig. Parę wyścigów temu pojawił się taki mem, cykl życia Lando Norrisa, czyli Lando Norris wygrywa. Lando Norris jest pierwszy w Mistrzostwach Świata i potem spadek. Lando Norris i tam było, że Lando Norris przegrał wyścig z Oscarem Piastrim, ale wciąż jest pierwszy w klasyfikacji Mistrzostw Świata i strzałka, jesteśmy tu. I następny krok był Lando Norris straci prowadzenie w Mistrzostwach Świata i to się wydarzyło, bo Oscar znowu wygrał i potem Oscar wygrywa kolejny wyścig. No tam na dole Norrisowi nie dzieje się najlepiej w tym cyklu życia, ale Piastri, no cóż, pokazuje, że chyba jednak jest gotowy, żeby zostać mistrzem świata w tym bolidzie. Adis, no cóż, no dobra, powiem to, ale Jack Doohan, no bo tak, niby nie kopiemy leżącego, to jest tak z lekko z przymrużeniem oka, no ale stracił fotel w Formule 1. Porozmawiamy o tym jeszcze zaraz, ale dis dla niego. Czarku, twoja kolej. Więc propsy dam Kimi Montanellemu, dlatego że w ten weekend pokazał naprawdę super prędkość w takich okolicznościach, w których było to naprawdę ciężkie, bo to był jego pierwszy weekend na tym torze, a jest to trudny tor. Norris mówił, że to jest z jednej strony prosty tor, ale z drugiej strony jest trudny, ma swoje niuanse. Tor uliczny, no i mamy ten pierwszy przejazd jedyny tak naprawdę na oponach soft od razu w kwalifikacjach po jednym treningu i on zdobył pole position do sprintu, co było doskonałe. I także w kwalifikacjach był 67 tysięcznych sekundy na trzeciej pozycji, czyli prawie nic za Verstappenem, więc naprawdę dwa doskonałe okrążenia w kwalifikacjach i taki pierwszy prawdziwy przebłysk tego, co widzi w nim Toto Wolff. W końcu to zobaczyliśmy. Dis z kolei dla Antonellego za to, jak jeździł w wyścigach. No po pierwsze ten incydent w pierwszym zakręcie, w którym no nie dość, że sam za późno zahamował i sobie wjechał za szeroko z toru, to potem jeszcze cały czas narzekał w radiu na Piastriego, który pojechał dokładnie tak, jak trzeba było pojechać, za swój błąd. No i też no, ten niedzielny wyścig może nie porażał, natomiast no tu trzeba jeszcze przyjąć, że no potrzebuje, to jest po prostu młody chłopak, który dopiero zaczyna w Formule 1, więc takie rzeczy są całkiem zrozumiałe, natomiast no, nie podobało mi się to jego skarżenie. Chciałem dać jednego propsa honorowego i to jest props honorowy albo dla Formuły 1, albo dla Lego za ten wstępny wyścig, który, nie wiem Marcin, czy się ze mną zgodzisz, ale moim zdaniem to były już testy ścigania w nowej formule technicznej od sezonu 2026. To dobrze, zmniejszy koszty przynajmniej. Tak. Budowania bolidów. Łatwo będzie naprawić szybko, no, tylko będzie więcej osób musiało tam. Dokładnie. Można dzieci zatrudnić. Tak, to i taniej będzie, no same plusy w zasadzie. Nie wiem, jak w niektórych krajach będzie z pozwoleniem na to, ale to już Mohamed Ben Sulayem będzie tam kombinował, żeby było ok. To były propsy i disy z Grand Prix Miami. Zanim przejdziemy dalej, Czarku, oddaję głos tobie, ponieważ szykuje się wielkie wydarzenie w świecie motorsportu, czyli twoje urodziny i odbędzie się go-kartowy turniej, więc opowiedz szybko, co to będzie. Parę zdań. Co roku spotykamy się na torze go-kartowym, także w tym roku to będzie 6 czerwca i pierwszeństwa mają moi patroni, mam już całkiem sporą listę, ale potem będzie też w otwartej ofercie, o czym będę informował. Zawody najpierw w piątek 6 czerwca, a potem idziemy na moją imprezę urodzinową, gdzie rano trzeba być trzeźwym, wieczorem to już jak to woli, natomiast żeby tylko nie pomieszać tej kolejności. Tak więc zapraszam serdecznie, będę dawał informacje, a teraz już jedziemy z tym. Jedziemy dalej. Tak.
Marcinie, zaczniemy od ciebie. Proszę bardzo. Skąd się wziąłeś w motorsport? Proszę, Czarku, coś chciałeś powiedzieć? Nie, ja tak tylko sobie, nie wiem. Przepraszam. Czarek czasem ma taki wyraz twarzy, że mnie stres łapie, że coś mi sugeruje. Ale to tylko od dziecka tak wygląda. Skąd się wziąłeś, Marcinie, w motorsporcie? Jak to się stało, że w ogóle tym się zainteresowałeś? Czy zawsze wiedziałeś, że to będzie ta droga, że Marcin Budkowski będzie panem dyrektorem i będzie mówił, jak robić bolidy? Czy jak to było? Nie, absolutnie nie. Ja się wychowałem we Francji. Wyjechałem z Polski, jak miałem 5 lat. Moja rodzina się przeprowadziła do Francji, więc tam studiowałem, tam się wychowałem. I Formuła 1 była dużo bardziej popularna we Francji niż w Polsce. Nadal jest, ale wtedy było to bardzo duża różnica. No i szczególnie, że to były czasy Alana Prosta i Ayrtona Senny, bo to jest tak koniec lat 80., początek lat 90., jak wkręciłem się w Formułę 1. Po prostu moi rodzice od czasu do czasu oglądali w niedzielę wyścig i z nimi oglądałem i po prostu ten sport zaczął mnie fascynować. Już się interesowałem samolotami, helikopterami, takimi właśnie rzeczami, więc już taka część właśnie technologia, może troszkę aerodynamika, jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to jest w ogóle aerodynamika, ale to mnie już ciekawiło. I po prostu się wkręciłem i zacząłem, naprawdę miałem totalną pasję, wszystkie gazety czytałem, wszystkie wyścigi oglądałem, wstawałem o byle jakiej porze w nocy, żeby oglądać wyścigi w Australii, w Japonii i tak dalej, tak prawdziwy fan. I progresywnie jak kończyłem tam maturę i tak dalej, to stwierdziłem, że moje marzenie to jest pracować w Formule 1, więc zrobiłem właśnie studia we Francji naukowe i ze specjalizacją potem inżynierii i zdecydowałem właśnie, żeby tą specjalizację robić w aeronautyce i w aerodynamice. I to było we Francji i potem ostatni rok wyjechałem do Londynu na taki program Erasmus na po prostu rok za granicą w Imperial College, bo wiedziałem, że wtedy Imperial College to był uniwersytet, który, no powiedzmy, większość zespołów tam czerpało inżynierów z aerodynamiki. To był taki najbardziej popularna uczelnia, skąd zespoły czerpały studentów, więc wiedziałem, że po prostu dla mnie, ponieważ studiowałem we Francji, że te uczelnie są mniej znane, bo jednak Formuła 1 to jest sport, umówmy się, angielski i włoski w tym sensie, bo tam są prawie wszystkie zespoły, więc mieć dyplom z uczelni, która jest bardzo rozpoznawalna w Anglii, by było pomocne. No i jak skończyłem ten rok, zacząłem pisać do wszystkich zespołów Formuły 1. Kupiłem taką książkę Who Works in Formula 1, która nadal istnieje, gdzie są kontakty do głównych, powiedzmy, osób w zespołach managementu technicznego i tak dalej. I po prostu napisałem do nich list z curriculum. Większość mi nie odpowiedziała. Ci, którzy mi odpowiedzieli, odmówili. I szef aerodynamiki w McLarenie, który się nazywał Henri Durand, odpowiedział mi, tylko powiedział mi, że on już odchodzi z McLarena, ale że przechodzi do Prost Grand Prix, do zespołu Alana Prosta, jako dyrektor techniczny i szuka właśnie, chce zatrudnić młodych, utalentowanych inżynierów. I tak trafiłem, znaczy miałem jedna osoba była zainteresowana, miałem jeden interview, który zresztą był na lotnisku w Heathrow pod Londynem i dostałem pracę w Proście, tylko jeszcze śmieszna historia, że jak zrobiłem ten interview, to było, pamiętam jaki miesiąc, to był jakiś tam luty czy marzec, i zapytali mnie, kiedy mogę zacząć. I powiedziałem, że tam kończę studia w czerwcu i tak naprawdę w lipcu mogę zacząć. Oni powiedzieli, nie, to za późno. Ale ja mówię, ale ja muszę skończyć studia, muszę dyplom dostać i tak dalej. Nie. No i powiedziałem im, no tak teoretycznie mam miesiąc tak przerwy w kwietniu, który jest taki do przygotowania do egzaminów, które potem są w maju i potem jest taki staż na koniec roku. Więc najpierw wpadliśmy na pomysł, że ten staż zrobię już w Proście i że tak naprawdę już będę pracował, ale po prostu napiszę jakiś ten raport na końcu, jak to był staż. A potem zapytali mnie, ale może w kwietniu już możesz zacząć. Więc zacząłem pracę w kwietniu, jak miałem przerwę z Imperial College. No i w maju miałem egzaminy, ale nadal pracowałem w maju w Proście i brałem dni urlopu, żeby wrócić do Londynu, więc wsiadałem w Eurostar rano o 5 rano, jechałem do Londynu, robiłem egzaminy w czasie dnia, wracałem wieczorem, następnego dnia szedłem do pracy w Proście po 12 godzin,
wracałem do domu i przygotowałem egzamin, który miałem dzień później czy 2 później, więc po prostu to było szaleństwo, ale dzięki temu zacząłem pracę wcześniej niż było przewidziane. Czyli kariera na miarę Formuły 1, brawo. No i przede wszystkim upór, tak? Dokładnie. Pasja, potem wykształcenie, rozsyłanie CV, super fajna historia i na koniec jeszcze ten mocnym akcentem wjazd do Formuły 1, super. Kimi Antonelli narzeka, że musi maturę z matmy pisać, a ty tutaj z tego co słyszę, to też nie porównywałeś przez parę miesięcy, ale przepraszam, że ci przerwałem. Nie, mówię po prostu, że to jak często młodzi studenci do mnie piszą i staram się odpowiadać w miarę czasu i możliwości, żeby im pomóc, to pytają jak się dostać i tak dalej. I wiadomo, że jakieś tam dobre uczelnie, jakieś fajne projekty czy staże są ciekawe, ale to taka pokora. Na końcu to po prostu jak ktoś będzie naprawdę się starał, to ta motywacja jest widoczna i w końcu to jest najlepsza szansa, żeby dostać taki opportunity. I zawsze mówię, jak drzwi są zamknięte, to staraj się wejść przez okno. Bo po prostu nie poddawać się i próbować, póki się nie uda. Ja wysłałem 40 parę curriculum, dostałem chyba 3 odpowiedzi negatywne i 1 interview, więc jakbym wysłał może o 1 list mniej, to bym się nigdy nie dostał do Formuły 1. Super historia, super i myślę, że jeżeli kiedyś napiszesz jak się dostać do Formuły 1 2.0 by Marcin Budkowski, to będziemy mówić, że tutaj powstał zalążek tej książki. Koncept. Tak. Czy zanim przejdziemy do Alpine, w którym również pracowałeś, czego w tym całej zawiei wikipediowej nie wspomniałem, ale to chyba oczywiste, to zdradzisz nam tylko jak się znalazłeś w tym zespole w Renault niegdyś, a teraz Alpine, jako takie wprowadzenie do tematu? Tak, więc krótko przypominając historię, zacząłem w Proście, przez rok tam pracowałem i w końcu zespół splejtował. Wtedy przeszedłem do Ferrari i tam byłem przez 6 lat. Potem do McLarena przeszedłem przez 7 lat. I potem jak wyszedłem z McLarena w takich nieprzyjemnych okolicznościach, to miałem taki trochę okres takiej refleksji i zrobiłem taki projekt dla FIA i tam bardzo fajnie to się potoczyło. Wtedy dostałem się do FIA przez 3 lata i pracowałem właśnie w FIA jako prawa ręka Charlie'ego Whitinga, który były dyrektor wyścigowy Formuły 1, który panował nad tak naprawdę całą Formułą 1 dla FIA w tych czasach i był bardzo blisko też Bernie Ecclestone, więc tak naprawdę Bernie tym sterował, a Charlie tym operował na co dzień w wszystkich sprawach technicznych, sportowych i tak dalej. I potem w ramach takiej ewolucji mojej roli zostałem szefem ekipy technicznej FIA i tak naprawdę szefem takiego działu technicznego FIA dla Formuły 1. Więc to mi dało bardzo dużo takiej ekspozycji, bo byłem na wszystkich tych głównych spotkaniach Formuły 1. Ja prowadziłem grupy techniczne Formuły 1, więc te Technical Working Groups ja prowadziłem. Jest to spotkanie wszystkich dyrektorów technicznych, które się odbywa mniej więcej co miesiąc, co 2, żeby przedyskutować wszystkie sprawy techniczne, regulaminy i tak dalej Formuły 1. Uczestniczyłem w takich sportowych tych Sporting Working Groups, więc te sportowe grupy też Formuły 1, ale też w tak zwanej komisji F1, jeszcze wtedy był Strategy Group, World Motorsport Council, więc we wszystkich tych spotkaniach nie dość, że uczestniczyłem, ja przygotowałem najczęściej agendę na te spotkania, więc wszystkie materiały i tak dalej i prowadziłem te dyskusje o F1 razem z Charlie. I to mi dało widoczność i taki network w tym sporcie, która praca w zespole, szczególnie po stronie technicznej, nigdy by mi nie dała. Bo siedziałem na spotkaniach z wszystkimi szefami zespołu, z wszystkimi dyrektorami technicznymi, jadłem śniadanie z Jean Toddem i z Bernie Ecclestone i tak dalej. Więc to mi dało po prostu taki ogromny dostęp do tych ludzi i oczywiście wtedy też możliwość się pokazać w pewnym sensie. I wtedy FIA, cała sytuacja, ja tak naprawdę byłem zatrudniony do FIA, żeby zastąpić Charlie'ego Whitinga. Tylko jak miesiąc po przyjściu zdałem sobie sprawę, że Charlie Whiting nie ma żadnego
żadnej chęci odejść i że wcale nie chce odejść, a ponieważ wcale nie on mnie zatrudnił, tylko to był Jean Todt, więc Charlie wręcz podchodził do mnie tak troszkę, troszkę się bał mnie, nie to, że się bał mnie, bo Charlie był ogromną postacią w Formule 1, ale po prostu nie chciał być w sytuacji, że ktoś może go zastąpić. Więc nie do końca mi dawał dostęp do wszystkich informacji, do wszystkich spotkań i tak dalej, bo chciał, żeby żeby jak najwolniej, powiedzmy, te kompetencje zdobył. I to była taka troszkę trudna sytuacja, bo z jednej strony robiłem bardzo dużo ciekawych rzeczy, a z drugiej strony czułem się ograniczony, więc w pewnym momencie i też Charlie mnie spychał na tą stronę techniczną, a ja właśnie bardziej mnie interesowało właśnie ten ogólne sprawy Formuły 1, zarządzanie i polityka Formuły 1. I wtedy już zacząłem zastanawiać się, ile czasu można czekać i czy naprawdę po prostu jestem gotów czekać te 3 lata, 5 lat i tak dalej, czy 10 lat, aż Charlie odejdzie. I zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę chcę zostać w FIA, czy nie. I wtedy, ciekawe, zrobiliśmy taki event w mojej byłej uczelni, w École Polytechnique w Paryżu dla studentów. I byłem ja zaproszony jako gość i był Cyril Abiteboul, którego oczywiście znałem z tych spotkań, ale tak bardziej formalnie. I zrobiliśmy ten event razem, byliśmy speakerami razem na tym evencie. No i potem zaczęliśmy gadać, tak złapaliśmy taki fajny też osobisty kontakt i tak dalej. No i parę tygodni później się odezwał Cyril i powiedział mi, czy szukam kogoś, żeby zarządzać zespołem Wielkiej Brytanii i być moją taką prawą ręką. Czy to cię interesuje? I taki idealny timing. I tak doszło do mojego przejścia do Renault. Max, 2 lekcje. Jedna to taka école, a nie école, bo jak nie ma eski na końcu albo akcentu, to nie czyta się e. A druga Cyril Abiteboul, bo to też się za chwilę przyda. Pamiętam też, Marcinie, wtedy się jeszcze nie znaliśmy, ale pamiętam, że zrobiłeś spore zamieszanie, kiedy zespoły się dowiedziały, że przecież z FIA i z Komisji Technicznej do jednego z zespołów. Jak ty na to patrzysz? Jak to odbiorałeś wtedy? Tak, to był ciekawy moment mojego życia. W ogóle zastanawiam się, czy nie napisać książki, więc robię troszkę teaser dla mojej książki. Tylko problem, że jak napiszę książkę, to prawdopodobnie już nigdy nie wejdę do paddoku Formuły 1, bo będę miał za dużo wrogów, a z drugiej strony nie ma sensu pisać coś, jeżeli się nie mówi całej prawdy. Nie, to była sytuacja bardzo dziwna, bo tak naprawdę ja negocjowałem ten kontrakt, już mieliśmy wszystko uzgodnione z Renault i tak dalej, tylko po prostu jeszcze ten kontrakt był tam u prawników i to troszkę zajmowało więcej czasu. Ale od momentu, jak tak naprawdę już ja go podpisałem, wysłałem tam, to stwierdziłem, że muszę szczerze po prostu do tego podejść w FIA i poszedłem do Jean Todta, z którym miałem długą relację, bo się znaliśmy już z Ferrari, który mnie zatrudnił w Ferrari, który potem mnie zatrudnił w FIA, więc zresztą nadal mam z nim taki bardzo dobry kontakt i duży szacunek dla niego. Więc po prostu przyszedłem do niego i powiedziałem mu, że odchodzę. No i oczywiście Charlie się od razu, to poinformował Charlie'ego. I Charlie zrobił coś, co tak naprawdę z jednej strony jest zrozumiałe, z drugiej strony było trochę za wcześnie, po prostu wysłał maila do wszystkich zespołów, mówiąc już proszę nic nie wysyłać, żadnych informacji, materiałów i tak dalej do Marcina, bo Marcin odchodzi. No ale wtedy ja jeszcze nie miałem tego podpisanego kontraktu od Renault. Więc nagle mam lecieć następnego dnia do Malezji, z tego co pamiętam. Oczywiście nie wsiadam do tego samolotu i nie lecę do Malezji. I nagle tak naprawdę ta informacja tylko poszła do zespołów. No i oczywiście jakiś z zespołów stwierdził, że zrobi trochę zamieszania i to wypuścił w prasie. Więc następnego dnia jeszcze wstaję, nie poleciałem do Malezji, otwieram internet i widzę, że na wszystkich stronach pojawia się, że tam Rutkowski odchodzi z FIA i tak dalej. No i w tym momencie złapałem za telefon, zadzwoniłem do głównej prawniczki w Renault, w zespole Renault i powiedziałem, chcę ten kontrakt w ciągu 2 godzin, bo byłem po prostu w bardzo niekomfortowej sytuacji. Bo wyobraźcie sobie, że Jean Todt był bardzo tym zdenerwowany. Bardzo mu się to nie spodobało. Zawołał Jérôme Astol, który był prezydentem Renault, więc nad Cyrillem, prezydentem Renault F1, do swojego biura FIA Place de la Concorde i po prostu go
powiedział mu, nie będę używał złych słów, bo zaraz będziecie musieli to edytować. Po francusku powiedz. Ale po prostu zrobił mu skandal, że w ogóle coś powiedział mu, że nie mamy tych samych wartości, czy coś takiego, w ogóle by był wręcz bardzo groźny. I ja się przestraszyłem, że rząd zadzwoni na przykład do Carlos Ghosna, który był wtedy prezesem grupy Renault, że powie mu, że ta sytuacja jest bardzo nieprzyjemna, że Carlos Ghosn nie będzie chciał mieć FIA jako wroga, że Carlos Ghosn zadzwoni do Cyrila czy do Jérôme Stoll i powie, proszę tego Budkowskiego nie zatrudniać. Ja już bym był spalony w FIA, spalony z innymi zespołami i bym nie mógł pójść do Renault. Więc nawet miałem klauzę w moim kontrakcie z Renault, że jeżeli Renault w jakiś sposób się wycofa, to musieli mi zapłacić, już nie pamiętam, chyba rok czy 2 lata pensji, bo po prostu wiedziałem, że wtedy będę w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. No ale to jest taka strona formalna, a ta strona taka bardziej zabawna. Teraz się z tego śmieję, wtedy się z tego nie śmiałem. To, że właśnie w Malezji konferencja prasowa szefów zespołu jest dominowana przez moje przejście z FIA do Renault, więc nagle się robię głównym tematem dyskusji na oficjalnej konferencji prasowej FIA. A potem w Japonii, wyścig później, jak jeszcze ten cały skandal się jeszcze nakręca, to w piątek leje deszcz i w ogóle bolidy nie jeżdżą w ogóle, bo jest za dużo, tor jest za mokry. I wtedy oglądam Sky F1, to jest brytyjska telewizja, i dziennikarz Craig Slater chodzi po wszystkich hospitality i pyta wszystkich, i to w czasie transmisji pierwszego treningu na Sky, więc to Sky też potem wtedy był transmitowany też w Stanach, więc w połowie świata, po prostu to jest główna transmisja, gdzie całe P1, bo nic się nie dzieje, jest opinia wszystkich szefów zespołów, jak to jest skandal, że Marcin Budkowski przychodzi do Renault. Ja pamiętam, że byłem w Paryżu wtedy u moich rodziców, wstałem rano, piję kawę i oglądam to P1 i po prostu z przerażeniem, z tym moim kubkiem kawy błagam, żeby ten deszcz przestał padać, żeby nareszcie zaczęli gadać o czym innym. Więc to była zabawna strona, ale to było dużo stresu, no, powiedzmy, z tym przejściem, bo wszystko było oficjalne i legalne i tak dalej, tylko fakt, że miałem tylko 3 miesiące okresu wypowiedzenia, to oczywiście spowodowało ten cały szum. No i to było nietypowe wtedy, przejście z FIA do zespołu. Teraz już to jest troszkę bardziej typowe, bo to się już wydarzyło parę razy. Pamiętam też, sam się nad tym zastanawiałem, no i też wtedy nie było tego przepisu, że o ile są takie zasady, że jak odchodzisz z zespołu Formuły 1, no to jest ten gardening leave, tak, czyli że musisz trochę odczekać, no to z FIA nie było i potem się pojawiły też jakby już te jakby wymagania, żeby i z FIA obowiązywał. Tak, ale to było po prostu prawo szwajcarskie. To musi być w kontrakcie i zespół za to płaci za te miesiące, w którym nie pozwala komuś pracować dla kogo innego. To jest wybór. Zespół może ci zatrudnić do ostatniego dnia. Nie ma obowiązkowej gardening leave. Może zostać do ostatniego dnia. Po prostu zespół chce chronić swoje sekrety, swoje IP i dlatego woli ci płacić, żeby został w domu, niż żebyś przychodził do biura. Ale w FIA było tak, że prawo szwajcarskie ogranicza ten okres, powiedzmy, maksymalny do 3 miesięcy. Więc po prostu nie mieli sposobu, żeby to zrobić, nie konkurencji, więc nie mieli sposobu, żeby to przedłużyć. Super jest ta historia. Bardzo dziękujemy, że się z nami nią podzieliłeś. I mam zagadkę. Zagadka jest krótka i pojawia się w niej wiele trudnych słów, ale dam radę. Co mają ze sobą wspólnego? Oliver Oakes, Otmar Schaffnauer, Matt Harman, Bob Bell, Alain Permin, David Brivio, Pat Fry, Cyril Abiteboul, Bruno Farmin, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Alain Prost i Marcin Budkowski. Słucham Państwa. Alpine, wyobrażam sobie. Alpine, ale też konkretna historia. Są to osoby, które były związane z tym zespołem i nie były. I mamy tutaj taki dziwny przykład bardzo szybkiej i gwałtownej rotacji, która chyba z całą pewnością nie służy żadnej organizacji, już z pewnością tak profesjonalnej organizacji, tak dużej i tak poważnej do prowadzenia, jak zespół Formuły 1. Powiedz, jak ty na to patrzysz teraz z boku? Myślę, że wcześniej trochę się utożsamiałeś z tym zespołem bardziej, teraz już jesteś trochę poza jego strukturami dłużej. Czy nie łapiesz się za głowę czasami, widząc, co się tam wyprawia? Tak, jest to mieszanka tak przerażenia
i to już się robi trochę tak zabawne, no, troszkę śmieszne, troszkę straszne. No. Powiedzmy, że to po prostu jest, ale Alpine, jak już myślimy, że jakąś stabilność zaczynają mieć, to zawsze znajdą sposób, żeby nas zaskoczyć. W tym przypadku nie wiem, czy to jest akurat reorganizacja w Alpine, czy to akurat jest osobiste, powiedzmy, sprawy, które doprowadziły Oli do odejścia. No ale w sumie kolejna zmiana managementu i też pamiętam, że jedno z moich pierwszych spotkań z Luca De Meo, jak przejął właśnie grupę Renault i zrobił rebranding zespołu Renault w Alpine na końcu tam 20 roku, początku 21 roku, jak się spotkałem, to już było już tam w 20 roku i pytał mnie właśnie, jakie tam, co trzeba zrobić, żeby wygrać i tak dalej. I myślał, że mu powiem tutaj, nie wiem, nowy tunel albo nowy tor, bo tam ja powiedziałem mu, no tak najważniejsza jest stabilność dla zespołu Formuły 1. Wprowadzić ludzi, dać im jasne role, zbudować zespół i oczywiście są kryteria do osiągnięcia, trzeba dać cele i dać ludziom czas, żeby te cele zrealizować. Jeżeli nie zrealizują, to wziąć kogo innego i to jest absolutnie fair, ale De Meo, który prowadzi grupę Renault w sposób fantastyczny i sam zresztą w czasie lunchu pamiętam, że się zdefiniował jako geniusz marketingu, więc na pewno ma taką wysoką opinię o sobie, ale jest geniuszem marketingu, jest w stanie te wszystkie marki Fiat, tam Seat, Cupra, Renault, Alpine i tak dalej, on po prostu przebudowuje te marki, daje im kompletny nowy identity, design i tak dalej, więc naprawdę jest imponujący, ale ma jedną cechę i to ludzie z Formuły 1 mówią często, że niestety jest fanem. I to może tak nieintuitywnie brzmieć, ale Carlos Ghosn, dla niego Formuła 1 to była linia wydatku i marketing right, więc ile na to wydaje i ile to mi daje zwrotu marketingowego. I to wszystko. Nie przyjeżdżam na wyścigi, nie przejmował się, póki to tam lepiej opłacało się co do budowaniu brandu i rozpoznawalności marki, to dla niego to było super. A Luca De Meo niestety jest fanem Formuły 1. Dlaczego mówię niestety? Że jak jest fanem, to chce się w tym, chce mieć decyzję, chce rozumieć, chce przychodzić. Ale ci ludzie, ponieważ zarządzają takimi ogromnymi grupami, tak jak grupa Renault, i to im się wydaje, że Formuła 1 to jest tam nie wiem, 1000 osób, czy tam jakieś tam parę setek milionów budżetu, to w ogóle jest nic, no. Więc jak to, przecież ja zarządzam taką grupą, no to Formuła 1 to proste, no jak nie wygrywając, no idioci. I właśnie te takie w industrii, ludzie się zmieniają bez przerwy, ale te role nie są tak... Naprawdę w Formule 1 jest kwestia budowania teamu. I ilość odpowiedzialności, która na przykład polega na osobie jak dyrektor techniczny albo szef zespołu, jest ogromna. Ilość decyzji, które ta osoba musi pobierać, jakie doświadczenie muszą mieć, to jest taki skill bardzo unikatowy. A w industrii jest troszkę bardziej, że można kogoś zamienić na tą osobę i cała organizacja i proces jest tak mocno zbudowany, że w sumie to nie jest tak ważne. I po prostu zmieniają osoby bez przerwy. A Formuła 1 to jest odwrotnie, trzeba zbudować zespół i on tego nie rozumiał i nie wiem, czy nadal, czy już to zrozumiał, czy nie, ale po prostu to jest często właśnie, to też widać z Audi w tej chwili, te duże grupy zarządzają zespołem Formuły 1 tak jak zarządzają industrią, a to nie działa. To jest po prostu specyficzny biznes. Ja bym nie miał arogancji tłumaczyć komuś z Renault, jak zbudować nowy Renault 5 albo jak je sprzedawać, albo jak robić marketingu, ale z jakiegoś powodu ludzie z Renault, wydaje mi się, że oni mogą mi wytłumaczyć, jak zarządzać zespołem Formuły 1 i to mnie zawsze bardzo, bardzo dziwiło. No ale cóż, rotacje nie są też na najwyższych stanowiskach, ale też tych troszkę niższych, chociaż równie ważnych dla zespołu.
Nastąpiła zmiana. Wcześniej już wspominana, Jack Doohan zamieniony na Franco Colapinto, czyli coś, co, no cóż, to chyba była tajemnica Poliszynela, że to się wydarzy prędzej czy później, od samego początku sezonu. W zasadzie wszyscy mówili, że to się stanie. Flavio Briatore powiedział, że mamy samochód, który został drastycznie poprawiony przez ostatnie 12 miesięcy i w tej sytuacji uznaliśmy, że musimy troszkę porotować, zmiana lotna, ale dalej wspieramy Jacka, będzie dalej z nami współpracował jako kierowca, nie chcę powiedzieć zastępczy, zabrakło mi teraz tego słówka, przez resztę sezonu, a Franco Colapinto będzie miał 5 wyścigów, żeby pokazać nam, jakie mamy dalej opcje. Krążą plotki, że ponoć rozmawiają już z Perezem. No i Marcin, powiedz mi, co sądzisz o takim systemie rotacyjnym? Może to jest po prostu jakaś nowinka, może oni tam są pionierami sposobu zarządzania zespołem. Jakie ma w ogóle szanse teraz Franco Colapinto, żeby się pokazać i co... Nie będę zadawał 3 pytań na raz. Co sądzisz o takim systemie rotacyjnym w Formule 1? Nie przekonuje mnie, bo to jest, tutaj mówiliśmy o stabilności i to też można powiedzieć właśnie o kierowcy, bo kierowca musi przyzwyczaić się do bolidów. Widzimy to z Hamiltonem w tym roku, z Sainzem, że to nie jest ewidentne. My to widzieliśmy w 2021 roku z Alonso, który był też w innej sytuacji, bo wracał z 2-letniej przerwy, ale kierowca, który jest początkujący, to jeszcze jest bardziej istotne. Pamiętajmy, że jest bardzo mało testów w Formule 1, więc dla kierowcy jak Doohan, który rozpoczął sezon z małą ilością testów, przynajmniej w obecnych bolidach, oczywiście można testować w starszych, ale jest to trudne dla debiutanta, ale z drugiej strony nie zrobił wrażenia, jak zrobił na przykład Colapinto w zeszłym roku albo Berman. I więc można powiedzieć, że miał swoją szansę. Czy to jest fair, że 6 wyścigów to wystarczy, żeby dla rookie, żeby pokazać się, żeby prawdopodobnie nie, ale z drugiej strony jakby zrobił taki początek sezonu, tak jak Colapinto zrobił w zeszłym roku, jak miał tą szansę w Williamsie albo Berman w Ferrari, to prawdopodobnie by nadal był w tym bolidzie, bo Alpine ani by nie chciało go zastąpić, ani by nie miało, powiedzmy, powodów, żeby go zastąpić, bo też w mediach i tam ze sponsorami to było trudne. Są tu dwie sprawy. Moim zdaniem Alpine popełniło, błąd Alpine nie został popełniony teraz, czy na początku sezonu. Moim zdaniem błąd Alpine to było potwierdzenie Doohana w momencie, w którym go potwierdzili w zeszłym roku. I to niestety pokazuje, że od czasu do czasu takie decyzje są pobierane, martwiąc się bardziej o wizerunku niż o prawidłowa decyzja dla zespołu. Bo z tym zamieszaniem, które mieli w poprzednich latach, odejście Alonso, ta cała śmieszna sytuacja z Piastri, gdzie go ogłaszają i w końcu on mówi, że nie idzie, więc myślę, że naprawdę byli uwrażliwieni na to, że nie chcieli coś takiego powtórzyć i że w momencie, jak ogłosili odejście Ocona, którego tak naprawdę już nie chcieli trzymać, to czuli się właśnie, że trzeba powiedzieć, co dalej. I Doohan, Akademia i tak dalej, więc to był taki fajny, tak mediatycznie to fajnie się trzymało. Ja osobiście uważam, że Doohan mi nie zaimponował w Formule 2 i w Formule 3. Miał swoje momenty, ale jakoś nie wydawał mi się logicznym, powiedzmy, kierowcą, który miał naprawdę ewidentny poziom, żeby przejść do Formuły 1. I to było takie potwierdzenie trochę, bo to jest pierwszy w kolejce w naszej akademii i chcemy, żeby nie wyglądało tak, że nie mamy kogo tam sadzić. Ale równocześnie chcieli Sainza, równocześnie Colapinto zatrudnili, więc po prostu stworzyli sobie problem, który tak naprawdę Doohan by nigdzie nie poszedł. Był związany kontraktem z Alpine i tak naprawdę wydaje mi się, że nikt inny go nie chciał, tak czy siak. Więc Doohan by i tak został do grudnia, do stycznia w tym roku, więc mogli spokojnie przeczekać, zobaczyć co jest na rynku i zatrudnić najlepszą opcję, a nie stworzyć sobie ten problem, który teraz muszą rozwiązać. No i Colapinto jeszcze trzeba dodać, że jest kwestia komercyjna, jest kwestia sponsorów z Argentyny, którzy przychodzą.
A to patrzy, no, bo oczywiście on jest bardziej człowiekiem od strony komercyjnej niż od strony sportowej lub technicznej, więc jak jest możliwość zwiększyć dochody zespołu, a z drugiej strony też mieć kierowcę, który prawdopodobnie on paper jest lepszy niż Tuhan albo bardziej obiecujący, no to trudno tego nie zrobić. Czemu na 5 wyścigów? Myślę, że to jest Flavio po prostu, który lubi trzymać ludzi pod presją. To jest dla mnie to jest bardzo dużo ciekawych aspektów i ktoś zwrócił uwagę, że być może na 5 wyścigów, żeby potem ktoś mógł przelicytować jeszcze i zalicytować o to miejsce wyżej, no bo z jednej strony Franco zrobił duże wrażenie bardzo, pamiętam dobrze jak się pojawił w padoku, zanim zaczął jechać, to już zrobił duże wrażenie, jakoś z taką swoją osobowością i taką pewnością siebie, którą miał w sobie, no a potem pokazał świetne panowanie nad bolidem. Natomiast co do Duena, super fajnie ujęte, że właśnie faktycznie dziwne, że oni podpisali z nim kontrakt, skoro od samego początku, kiedy podpisali, mówiło się w padoku cały czas konsekwentnie, że on gdzieś w okolicach Grand Prix Miami wyleci z Formuły 1. Nic się stało, po Grand Prix Miami wylatuje z Formuły 1. Cała narracja zespołu była tak naprawdę w ten sposób prowadzona, że nie wiem, mi go było szkoda, na przykład jak czytałem wypowiedzi Braterego czy Olivera także, którzy niby go bronili, ale jednak ewidentnie słychać było, że jego miejsce jest zagrożone. Natomiast co pomyślałeś, jak zobaczyłeś, że w pierwszym treningu bolid Alpine będzie musiał oddać Duen, a nie Gasly trzeciemu kierowcy? No przecież dla mnie to było od razu kolejny sygnał, że oni go nie chcą w tym zespole. Absolutnie. Myślę, że to jest ogromny strzał w stopę, bo cała ich komunikacja była kompletnie dominowana przez ten temat, a dla zespołu to znaczy, że nie możesz przekazać swoje przekazy, które chcesz dać mediom, no i to po prostu nic nie słychać, bo wszyscy mówią o tej kwestii kierowców. No i dla Duana, bo jeżeli cel był mu dać szansę, to umówmy się, już i tak nie jest łatwo. Wie, że jest pod presją, wie, że jest Colapinto i jeszcze na każdej konferencji prasowej i na każdym wywiadzie musi słyszeć, że tam Colapinto go zastąpi za 2 wyścigi, za 3 wyścigi, czy jest pod presją, bo wypadł, bo zrobił błąd i tak dalej. Więc to jest po prostu taki samonapędzający się taka spirala, która nie może być dobra dla kierowcy. Więc po prostu ta cała sytuacja to jest strzał w stopę, który powód jest ta decyzja po prostu, która nie ma sensu, ale często tak jest. No. Często właśnie jedna zła decyzja może potem mieć ogromne konsekwencje, które trzeba ciągnąć za sobą przez miesiące albo lata. Mi się wydaje, że to się dawno temu zaczęło generalnie i ja nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy czytałem wypowiedzi pana, który się nazywa Laurent Rossi i on mówił, że najpierw przedłużono kontrakt z Oconem o 3 lata, a potem mówił, że Fernando to radzi sobie w porządku, zastanowił się nad tym, czy go dalej zatrudnić. Dla mnie to było jakieś szokujące w ogóle czytać coś takiego. I ostatnio Luca De Meo coś takiego powiedział, co mi się bardzo spodobało o Fernando. Mówił, że to jest niesamowity facet, że wyślizgnął nam się z rąk, a od Alonso tak naprawdę się zaczęło, kiedy ogłosił, że odchodzi do Astona Martina. To był nasz błąd, może nie traktowaliśmy go w taki sposób, w jaki powinniśmy byli, no ale mamy bardzo dobre relacje. Powiedz mi, czy podzielasz to zdanie, czy Fernando Alonso nie został doceniony przez zespół Alpine, kiedyś tam znajdował? Znaczy, był bardzo doceniony przez zespół i oczywiście Fernando też ma długą historię z tym zespołem w barwach Renault i Mistrzostwa Świata i tak dalej. I była bardzo, przez cały zespół, powiedzmy operacyjny, był wyjątkowo doceniony i wszyscy absolutnie chcieliśmy, żeby został. Tylko Rossi i De Meo sobie ubzdurali, że kierowca już w pewnym wieku, to w pewnym momencie po prostu będzie stop, już nie będzie w stanie szybko jechać. I w związku z tym Fernando już ma tam 40 parę i w związku z tym to może być w tym roku, może być w następnym, więc damy mu kontrakt na rok z opcją przedłużenia. A Fernando chciał na 2 lata z opcją na 3 rok. Po prostu wierzył w projekt, zespół chciał budować coś razem. I po prostu dla niego to było znak właśnie braku takiego zaufania. I szacunku, absolutnie. A co było kompletnie bez sensu, szczególnie jak mówię, że Ocon dostaje kontrakt 3-letni bez żadnych klauz, osiągnięć i tak dalej, więc po prostu kontrakt, który szczerze mówiąc, jak przeczytałem, to nigdy nie widziałem coś takiego w życiu i zadzwoniłem do głównej naszej prawniczki i powiedziałem, co to w ogóle jest za kontrakt. Ona powiedziała, tak to Rosji wynegocjował z Oconem bezpośrednio, więc
warunki po prostu były niewiarygodne. A Fernando po prostu, już mnie nie było wtedy, ale to było brak szacunku, tak jak mówisz. I tu Alpine dostało lekcję Formuły 1, bo Stroll, podobno było tak, że ten kontrakt Alonso jednak zdecydował, że podpisze, mimo że nie był zachwycony, ale i to miał podpisać w czasie weekendu, jak tam byli, to chyba w Budapeszcie byli wtedy. I w piątek, z tego co wiem, w piątek wieczorem Stroll zadzwonił do Alonso. Powiedział mu, czy chcesz przyjść do Aston Martin. W sobotę Alonso miał kontrakt, tam 2 lata plus 1, czy tam 3 lata, już nie pamiętam jaki to był. I znaczy w sobotę tam wynegocjowali to, w sobotę wieczorem miał kontrakt i w niedzielę go podpisał, czy na poniedziałek rano, już nie pamiętam. Więc od momentu pierwszego kontaktu do cała negocjacja, robienia kontraktu, prawnicy musieli tam pracować prawdopodobnie w czasie weekendu i tak dalej, i to wszystko klepnęli te dni. No i kierowca, który dostaje ofertę, która jest lepsza finansowo, która jest dłuższa i zespołem, który jest prawdopodobnie w tym momencie tak samo, albo nawet może bardziej obiecujący, może nie do końca się sprawdza, ale w tym momencie tak to wygląda, to no-brainer, no, dlaczego by miał nie podpisać. A Alpine się obudziło w poniedziałek, bo nie wiem, Otmar skończył drzemkę i wysłał kontrakt w końcu po ileś tam tygodniach negocjacji. On już podpisał inny kontrakt, bo miał je na lepsze warunki. Więc po prostu to jest taka lekcja Formuły 1, że Formuły 1 rzeczy się robią szybko i że te dyskusje nie mają powodu się przeciągać. Jak się przeciągają, to też jest słaby znak dla kierowcy albo dla członka zespołu, bo to nie pokazuje takiej chęci, takiej wiary. No dobrze, to teraz chciałbym cię zapytać, bo słyszałem, że ty jesteś taki skromny chłopak z Francji, jak nie zapytam, to sam nie powiesz. Jak wspierasz młodych polskich kierowców, bo to się dzieje, więc gdybyś opowiedział nam o tym, to my z chęcią posłuchamy, bo my też tutaj zawsze staramy się zwracać na to uwagę, na kibicowanie i to wsparcie, którego oni na pewno bardzo potrzebują. Tak, to się stało. Tak naprawdę to nie jest coś, nad czym się zastanawiałem albo planowałem. Dwie rodziny młodych kierowców, Przyrowscy, rodzice Jana Przyrowskiego i Gładyszowie, rodzice Maćka Gładysza, skontaktowali mnie. Mniej więcej tam różnica była przez 2 tygodnie, 3 tygodnie różnicy, tam parę tygodni między nimi, bo wpadli na ten sam pomysł. I tak to się trochę wzięło po prostu, że poprosili mnie, czy mogę zająć się managementem ich synów. I na początku nie byłem przekonany, bo w sumie nigdy tego nie robiłem, ale po prostu zdałem sobie sprawę, że mój address book, moje kontakty w tym świecie, znam tak naprawdę albo wszystkich, albo jak nie znam kogoś, to jestem, tak jak Anglicy mówią, one phone call away, więc wystarczy mi zadzwonić do jednej osoby i już mam kontakt do tej osoby, którą potrzebuję. I że zbudowałem pewną reputację w tym środowisku, która też powoduje, że jak dzwonię do kogoś, odpiszę do kogoś, to ludzie odbierają ode mnie telefon. I jak mówię o kimś, to mnie słuchają, bo wiedzą, że raczej nie będę sobie niszczył reputacji, próbując ich przekonać, żeby pomogli komuś, który nie jest na poziomie. I te kontakty właśnie pomagają mi w negocjacjach z zespołami, pomagają mi w rozmowach z zespołami Formuły 1, żeby próbować właśnie tych naszych młodych kierowców ulokować w jakiejś akademii zespołu Formuły 1. I to jest bardzo długi proces, to jest dużo lobbyingu, dużo rozmów i tak dalej. Więc jak na każdym wyścigu, jak teraz jeżdżę na wyścigi Formuły 1, to tam w Bahrajnie tam kawa z Helmutem, albo z Jock Clearem z Ferrari, albo z ludźmi z Williamsa, z McLarena, więc po prostu ponieważ ludzi tych znam, to ich spotykam się z nimi i opowiadam im o jakie osiągnięcia ma Tymek Kucharczyk, jakie osiągnięcia ma Maciek Gładysz, że właśnie wygrał Winter Series w Eurocup 3, że będzie walczył o mistrzostwo, a że tutaj Jan Przyrowski też wygrywa w hiszpańskiej Formule 4 i że mamy młodych kartingowców i tak dalej. A szczególnie jak kierowcy nasi, polscy, na przykład z Helmutem się śmiałem ostatnio w Bahrajnie, że mówię mu, Helmut, już nie masz dosyć, że moi kierowcy biją twoich kierowców co weekend? Może po prostu połączymy siły i weźmiesz tych Polaków, bo są lepsi niż twoi. No, ale po prostu
możliwość mieć takie dyskusje z takimi ludźmi, to umożliwia. Z drugiej strony na razie jeszcze nie udało mi się ulokować żadnych tych kierowców w akademiach. Mam bardzo aktywne rozmowy. W zeszłym roku Tymek zresztą zrobił testy ewaluacyjne w Akademii Red Bulla, które mu załatwiłem. Niestety nie doszły do przejścia do ich programu, ale szansę miał i mam bardzo aktywne rozmowy w tej chwili w sprawie niektórych kierowców, więc to pomaga. No i pomaga w negocjacjach, bo powiedzmy, że z zespołami też jest łatwiej, jak się jest osobą zewnętrzną. Po pierwsze, ci ludzie mnie znają, po drugie, ja nie jestem rodzicem. Rodzice mają emocje, rodzice mają, i to mogą być różne emocje, albo rodzice myślą, że ich tam syn czy córka jest absolutnie najlepszy, to jest Kubica albo Schumacher i że wszyscy powinni ich wziąć za połowę ceny i że każdy sponsor powinien przyjść, bo przecież to jest mój syn czy moja córka i oni są najlepsi na świecie. No, niestety nie zawsze tak jest i trzeba się troszkę tam realia utrzymać w głowie. A z drugiej strony ja też mogę negocjować z zespołem i powiedzieć im twardo negocjować, bo jak zespół na mnie się zdenerwuje, to nie szkodzi. Bo na końcu negocjacji podamy sobie rękę i mówię, Marcin, zrobiłeś swoją robotę, my zrobiliśmy swoją, mieliśmy ciężką, trudną negocjację i doszliśmy do lepszej ceny dla twojego kierowcy, ale która jest okej dla nas też. A rodzic będzie się bał zniszczy to relację z zespołem. Bo jeżeli może za bardzo negocjują, to może zespół się wypnie na nich, albo będą faworyzować innego kierowcę, bo płaci więcej, więc rodzice trochę się boją tej właśnie takiej agresywnej dyskusji z zespołem. W moim przypadku ja jestem agentem, jestem menedżerem, robię moją robotę, więc jestem w stanie im wynegocjować najczęściej dużo lepsze deale niż by mieli bezpośrednio. Więc to jest powiedzmy wykorzystanie mojej reputacji, moich kontaktów. A trzeci aspekt to jest szukanie sponsorów i to jest akurat wyjątkowo trudne wszędzie, ale chyba jeszcze bardziej w Polsce. I powiem, że chodziłem na nieliczne spotkania w różnych polskich firmach, czy to spółki prywatne, czy Skarbu Państwa. I wyniki tego są skromne. Teraz akurat udało mi się ogarnąć sponsora dla Tymka, który mu pozwala jeździć w tym sezonie, ale ogólnie jest bardzo mało takich osiągnięć z tej sprawy i to niestety jest wyjątkowo czasochłonne. A powiem wam tak, ja bym wolał się zajmować ich karierą, jakbym dzisiaj wiedział, że dla kierowcy mam budżet na przyszły rok, na przykład na Formułę 3, albo na Formułę 2, albo na Formułę 4, to bym mógł już teraz w maju dzwonić do zespołów, zobaczyć jakie są miejsca, mieć 2-3 oferty, negocjować te oferty, zapewnić najlepszą możliwość dla kierowcy. I tu jest mój added value, to jest to, co mogę tak naprawdę dać, bo to jest mój skill set. A dzisiaj mamy takie trudności z budżetem, bo w tych kategoriach już wyższych budżety są tak wysokie, że rodziny już nie są w stanie tego pokryć same albo powiedzmy z lokalnymi sponsorami, którzy pomagają od początku. To najczęściej staram się znaleźć sponsorów i w tym samym czasie walczę, żeby znaleźć taki deal z zespołem, który jest po prostu promocja, bo tak naprawdę nie stać nas na cały budżet, więc muszę po prostu coś spróbować znaleźć w ostatniej chwili, które by było i to nie jest niestety nie jest idealne. Te deale się robią późno, nie ma czasu już na testy i tak było w przypadku Tymka w tym roku. Negocjowaliśmy z 2 zespołami Formuły 3. Nie mieliśmy budżetu na Formułę 3. Potem negocjowaliśmy z 2 zespołami w Euroformula Open. Też nie mieliśmy budżetu na to. Potem w końcu się pojawił sponsor. Potem zespół nam dał wyjątkową ofertę i w końcu udało się Tymka umieścić w Euroformula Open i pojechał na pierwszym wyścigu prawie bez żadnych testów. Więc znowu udaje się, ale z drugiej strony kierowca nie jest przygotowany, więc to jest trudność tego i to jest trochę moja frustracja, szczerze mówiąc. I nie poddaję się i wierzę właśnie, że w te wsparcie dla młodych kierowców i szczególnie ich wyniki, bo moje wsparcie to jest jedna rzecz, ale umówmy się, ci kierowcy osiągają wyjątkowe wyniki w tej chwili.
nasi Polacy mają wyjątkowe wyniki na poziomie międzynarodowym, więc oni robią robotę. Ja po prostu jestem tutaj pośrednikiem tego i próbuję ich wypromować i pomóc im moim nazwiskiem, moimi kontaktami, ale to oni robią robotę. Tylko to jest frustrujące, bo po prostu jakby to wsparcie istniało, to oni by mieli jeszcze lepsze możliwości kariery, a teraz jest to utrudnione przez tematy, ale absolutnie się nie poddaję. No i między innymi rozwijamy różne inne projekty wokół polskiego motorsportu, żeby właśnie zwiększyć jego popularność, udostępnić go młodzieży, ale też zachęcić firmy, żeby wspierały polski motorsport i polską młodzież, nie tylko przez sponsoring, bo sponsoring to jest troszkę już teraz skomplikowany temat. Firmy bardzo patrzą na jakie są zwroty z tego i tak dalej, a w sprawach takich kategorii mniejszych to nie jest ewidentne. Ale żeby to się zrobił projekt rozwoju polskiej młodzieży przez sport, przez naukę, przez programy edukacyjne, przez szkolenia i tak dalej, który jest ogólnodostępny dla polskiej młodzieży i firmy mogą wspierać taki program, który jest właśnie popularyzacja motorsportu i edukacja naszej młodzieży, bo mówmy się, sport to też jest edukacja. Karting to też jest szkoła bezpiecznej jazdy, bo chłopiec, który się ściga w kartingu, będzie lepszym kierowcą, bo będzie miał dużo lepsze refleksy, będzie dużo lepiej kontrolował samochód i tak dalej. Więc i to jest też praca w zespole, to jest pełno. To jest pokora, bo to sporty mechaniczne są trudne, więc to jest naprawdę projekt edukacyjny dla mnie. Mówisz tutaj o Racing Future Academy, prawda? Racing Future Academy, bo w ramach tej fundacji, której założyłem właśnie, są 3 cele tej fundacji. Wspieranie tej polskiej elity, powiedzmy, nazwijmy ją w motorsporcie, ta, która już jest na poziomie międzynarodowym, czy w kartingu, czy w bolidach. Bo ta polska elita po pierwsze jest naszą dumą i chcemy doprowadzić kogoś marzenie, żeby doprowadzić do Formuły 1, do Le Mans, do IndyCaru, do tych czołowych kategorii. Ale to jest też taka North Star, nie? Się mówi po polsku, taka gwiazda, która prowadzi, bo jak zachęcić młodych Polaków, żeby jechali w kartingu i rodziny, żeby ich wspierały i finansowo, i czasowo i tak dalej, jeżeli widzą, że wszyscy młodzi Polacy, którzy mają ogromny talent, się odbijają wszyscy od Formuły 3 czy Formuła 2, bo już im nigdy nie starczy budżetu. Więc jak rodzice na to patrzą albo młodzi na to patrzą, to mówią, okej, spędzę na tym całą moją młodość, rodzice spędzą całe oszczędności, a i tak się odbije od sufitu, bo nie ma w Polsce możliwości takiego wsparcia. Więc musimy wspierać tę monolitę, żeby pokazać ludziom, że jest droga do Formuły 1. Bo Robert Kubica to jest wyjątek. To nie jest norma. To, co zrobił, to co osiągnął Robert przez swoje umiejętności, przez swój talent, ale też przez drogę, którą wybrał i tak dalej, jest bardzo nietypowe. Jest dużo takich rzeczy, które musiało się złożyć, żeby Robert doszedł tam, gdzie doszedł, oprócz jego ogromnego talentu. Ale to jest nietypowa sytuacja i to nie jest system. To się nie powtórzy. Więc musimy mieć to wsparcie dla młodzieży, a z drugiej strony pracować nad bazą, żeby motorsport się zrobił bardziej popularny, bardziej dostępny. Więc drugi aspekt tej fundacji to są szkolenia, szkółki kartingowe, które zaczęliśmy prowadzić już 2 tygodnie temu na torze Modlin pod Warszawą. Już mamy uczestników, którzy trenują co tydzień. I cel jest taki. My kupiliśmy go karty, mamy tam wózki, silniki, opony, wszystko. Zapewniamy mechaników, coachów i cel jest taki, że dzisiaj rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na karting, chcą, żeby dziecko jeździło na kartach, muszą kupić sprzęt. Muszą kupić nie tylko go-karta i tak dalej, tylko muszą kupić kask, kombinezon, systemy bezpieczeństwa, muszą przyczepę jakąś mieć albo van, żeby wozić tego karta, muszą iść na tor, wynająć mechanika, zatrudnić coacha, bo też jakoś od kogoś trzeba się nauczyć, więc koszty tego są ogromne, no i czasowo trzeba tam spędzać dni albo weekendy całą rodziną, bo ktoś musi tym się wszystkim zajmować. Więc jest koszt finansowy, jest koszt czasu i zaangażowania, który wiele rodzin nie jest w stanie poświęcić. A my robimy z kartingu coś, to jest tak się zapisać na siatkówkę albo na jazdę konną. I to znaczy, że dziecko może przyjechać z rodzicami, rodzice mogą nawet go zostawić na torze z nami. Po prostu przez 3-4 godziny mamy treningi. Jest coach, jest mechanik, jest cały sprzęt. Przychodzi, ubiera się, wsiada do go-karta, który jest wyczynowy go-kart,
bardzo, bardzo dobre osiągnięcia i to jest nic nie ma wspólnego z rentalem, jest to po prostu inny poziom, inne doświadczenie. Jest program, co tydzień uczymy się czegoś innego i trajektorii, hamowania i tak dalej. I dzięki temu, jak już dziecko przejdzie przez te szkolenie, to potem rodzice mogą zdecydować, że chcą zainwestować w go-karta. Prawdopodobnie zrobimy swój własny zespół też w polskim kartingu, żeby im dać właśnie możliwość. I to jest też scouting. Odkrywamy nowych talentów w Polsce, udostępniając karting dla ludzi, którzy dzisiaj może mają ogromny talent, ale nie są w stanie tego zobaczyć, bo nie mają możliwości jeździć. A ostatni cel tej naszej fundacji, to będziemy rozwijać w przyszłych miesiącach, to są programy edukacyjne w szkołach i to już bardziej w podstawowych szkołach dla nastolatków. Tak zwane STEM, to jest taki skrót angielski, ogólne wszystkie dyscypliny naukowe i ścisłe, które oczywiście są bardzo istotne w motorsporcie, bo to jest sport bardzo, bardzo techniczny, więc przez motorsport chcemy wprowadzić właśnie te dyscypliny techniczne do szkół w Polsce, na przykład na podstawie kartingu i jak na przykład zbudować go-karta i na każdej lekcji można zbudować hamulce, można zbudować pewny aspekt powiedzmy go-karta i nauczyć się, jak hamulce działają, albo jak kierownica działa, albo jak silnik działa, albo i opony działają, jakie jest powiedzmy nauka zatem i po prostu zachęcić ludzi do tych dyscyplin technicznych przez motorsport, co jest zabawne, bo jak się zbuduje go karta, to można się przejechać. Więc to jest program, nad którym pracujemy aktywnie. Troszkę nam to zajmie czasu, żeby to zbudować. Więc tak, po prostu kompleksowy taki program wokół motorsportu w Polsce, którym celem jest właśnie zrobić z tego sportu, który kochamy, sport, który jest bardziej popularny, ale też, żeby pokazać właśnie ludziom w Polsce i też tam w ministerstwach, w spółkach, że motorsport to nie jest tylko sport dla milionerów, który po świecie, że to jest szkoła życia i że to jest projekt edukacyjny i że to jest bardzo fajny po prostu młodzieżowy i społeczny i edukacyjny projekt. Czy możemy, Marcinie, cię jeszcze spytać szybciutko o dwie rzeczy? Czy jak to wygląda? Dobra, to słuchaj, chciałem zapytać, żebyś powiedział nam swojego ulubionego i najlepszego twojego zdaniem kierowcy Formuły 1. To po pierwsze. O wow. Powiem tak, moja opinia jest trochę oczywiście na podstawie ludźmi, z którymi pracowałem, bo tych kierowców, które obserwuję w telewizji, ale nie pracowałem z nimi, to mi trudno porównać do tych, z którymi pracowałem, bo ich znam w inny sposób. Dwóch mi bardzo zaimponowało. Jeden to był Schumacher, jak byłem w Ferrari, wtedy mało byłem na torze, ale po prostu Schumacher to był komputer. On nie był najbardziej utalentowanym kierowcą, on nie był najszybszym. On był po prostu osobą, która ogrom pracy odwalał i z niesamowitą pamięcią i jego interakcja z inżynierami była po prostu niesamowita, jak się to obserwowało. Więc po prostu osoba, która rozwinęła swoją karierę przez wielką ilość pracy i przez umiejętności nie tylko talent, ale też właśnie intelektualne. I to jest osoba, która miała jakąś średnią reputację w prasie, bo jakoś po prostu on nie lubił tej interakcji z prasą, ale w zespole znał wszystkich, znał imiona, pytał o dzieci, był po prostu naprawdę członkiem zespołu, więc umiał naprawdę zbudować zespół wokół siebie. A drugi to jest Fernando Alonso, z którym nigdy nie pracowałem i trochę się bałem tej współpracy, szczególnie, że miałem właśnie przejąć szefostwo zespołu i jeszcze pomyślałem, dobra, i teraz jeszcze będę miał Alonso, który będzie mi tam jakąś politykę wewnętrzną robił w zespole, jakieś zamieszanie, więc tam słyszałem różne historie z McLarena, które były słabe i akurat było kompletnie odwrotnie. Była fantastyczna współpraca, bardzo mi imponował sposób właśnie, który zarządzał wyścigami, jego właśnie sposób czytania wyścigu i pamiętam, że zdecydowałem, że odejdę z Alpine już trochę przed końcem tego sezonu, no i w Abu Dhabi mieliśmy taką celebrację na koniec sezonu po wyścigu i złapałem Fernando na bok przez chwilę i powiedziałem mu, Fernando, ja
odchodzę, odejdę z zespołu, jeszcze to nie jest oficjalne, ale więc, że po prostu odejdę. I powiedziałem, wiesz co, ja nie byłem przekonany twoim przyjściem, jak rozmawialiśmy o wyborze kierowcy, żeby zastąpić Daniela Ricciardo z Cyrilem, to ja nie byłem przekonany i powiedziałem mu, się pomyliłem i jestem zachwycony, że się pomyliłem i że cię mieliśmy w zespole, bo po prostu bardzo, bardzo mi imponował jego po prostu determinacja na 110%. I inteligencja wyścigu. Jest to osoba, która jest w stanie po prostu czytać wyścig z bolidu w sposób niewiarygodny. A czy nie uważasz, przepraszam jeszcze, czy nie uważasz, że w takim razie, że Fernando już jest za stary? Mówiąc w skrócie, zadam brutalnie, no bo zawsze się to przewijało, wcześniej w Alpine, teraz Fernando ma taki spadek formy. Czy to spadek motywacji, czy to jednak ten wiek już w końcu go dogonił? Trudno powiedzieć. Myślę, że trudno. Motywację. Fernando ile razy wszedł w projekt, wierząc, że to będzie ten i to nie wychodzi. Ma pasję do tego, ale Fernando się nie ściga, żeby się ścigać. Fernando się ściga, żeby wygrać i wierzy w te projekty i wkłada to 100% swojej energii i czasu. Więc myślę, że jest pewna kwestia motywacji. Fernando nigdy nie był najszybszym kierowcą w kwalifikacjach. On jest fantastycznym kierowcą wyścigowym, ale w kwalifikacjach na czystym tempie jest dobry, ale nie jest jakoś wyjątkowy. A faworyt do Mistrzostwa Świata kierowców w tym sezonie? Ja stawiam na Piastriego, już mówiłem parę tygodni temu. Znam go dobrze, bo był w naszym programie juniorskim w Renault i Alpine. Był absolutnie niesamowity w juniorskich kategoriach. Zawsze mnie to dziwiło, bo teraz już troszkę dojrzał, ale jest wygląda jak taki chłopczyk, trochę zgubiony, trochę taki niepewny siebie. Cichy, tak. I wchodzi do bolidu, zakłada kask i jest ultra agresywny i czysty i taki zdeterminowany i po prostu jest niesamowity. A wychodzi i znowu jest spokojny i taki uśmiechnięty i prawie taki nieśmiały. Więc to mi bardzo imponuje jako osobowość jego, ale byłem rozczarowany w zeszłym roku. Ja myślałem, że szybciej wejdzie na poziom Norrisa. I miał takie momenty wyścigi, gdzie był na poziomie Norrisa, może nawet troszkę szybszy i potem spadał znowu i tak dalej. I trochę tak zacząłem się zastanawiać, czy jednak ten potencjał, który był w nim, jest naprawdę taki potencjał mistrza świata. I miałem wątpliwości, i więc przed sezonem powiedział, że Norris jest faworytem, ale to, co widziałem w tym roku i też rozmawiałem z ludźmi w jego otoczeniu, z Markiem Webberem między innymi i zrobił po prostu step do przodu, pracował nad sobą w czasie zimy i po prostu zrobił krok do przodu jako charakter i jako, powiedzmy, taka siła mentalna, a Norris, wiemy, że to właśnie z tą siłą mentalną ma trochę tam, jest nierówna i myślę, że to, co pokazuje Piastri w tej chwili, to jest właśnie tego, co brakuje Norrisowi, bo nie myślę, że mu brakuje talentu albo szybkości. Ale solidność Oscara przez te wyścigi i oprócz tego błędu tam chyba w Australii, ale bardzo mało błędów na innych kwalifikacjach, jeszcze tam pewnie błąd, już nie pamiętam gdzie to było, ale ogólnie mentalnie jest bardzo solidny. Umówmy się, z obecną dominacją, jeżeli nie będzie jakichś niespodzianek po Barcelonie, to jeden z kierowców McLarena powinien to wygrać. Jeżeli Max to wygra, to już naprawdę chapeau bas i musi odejść na emeryturę, bo już lepszego sezonu nie zrobi, jeżeli wygra w ten rok. To już absolutnie ostatnia rzecz. Twoje typy na podium na Imoli. 3 kierowców. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Logika to jest Piastri, Norris. Kolejność do zobaczenia, ale ja stawiam na Piastri. Trzecie miejsce to dobre pytanie. Trzecie miejsce nie jest oczywiste. Zawsze jest Max, który może się w to wmieszać. Mercedes pokazał dobre osiągnięcia. Ferrari w Imoli na pewno będzie starało się dobrze, może jakiś upgrade będzie. Więc Piastri, Norris, Russell. Ja ci muszę powiedzieć... Tak, Miami. Muszę ci powiedzieć, że u nas mistrzem obstawiania jest Max,
Ale ja mam inną wizję. Ja wierzę, że Verstappen zdobędzie pole position na Imoli. Jak zdobędzie pole position na Imoli, to już tym razem nie da go sobie odebrać, chyba że znowu na starcie u mnie wyjdzie. Więc ja obstawię Verstappen, Piastri, Norris. Tak, absolutnie możliwe. Max jednak jest te okrążenie w kwalifikacjach, które zrobił w Japonii i gdzie to było jeszcze w Miami. Gdzie jeszcze zdobył pole position, w Miami, tak oczywiście, były po prostu niewiarygodne, więc Max jest Maxem, ale na przestrzeni sezonu moim zdaniem będzie trudno zwyciężyć z McLaren. Max, już zobaczymy w grudniu. Szybko moje obstawienie, tak? Żeby było jedno, wiem, to ja daję Verstappen, Piastri, Antonelli. Okej. Marcinie, dziękuję Ci z całego serca, było to super fajne połączenie. Wiemy, że teraz masz jeszcze jakieś inne commitment swoje, więc po prostu my już szybko mówimy wyścig sami, natomiast Tobie dziękujemy serdecznie i mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się złapać na jakiś programik. Naprawdę było to ultra pouczające i Twoje spojrzenie jest wyjątkowe. Jeszcze takiego w tym programie nie mieliśmy od tej strony, a mieliśmy naprawdę znamienitych gości. Robert Kubica, hit jakby chyba największy, ale myślę, że ten program będzie po prostu no super, tak więc dziękujemy Ci serdecznie. Ja dziękuję bardzo też. Super, dziękuję Wam bardzo. I do zobaczenia gdzieś tam na plaży. Cześć. W Warszawie. Hej. Dobra, z przyjemnością. Cześć. Marcin Budkowski poleciał. Opuścił budynek. Rozmowa myślę, że była naprawdę, no jestem pod dużym wrażeniem wszystkich historii, które opowiedział. A przed nami jeszcze Grand Prix o Boże, nie wiem jak się nazywa oficjalnie. Emilia Romagna, Mamma Mia, pizza, calzone. No tak. 2025 na torze Imola. Zacznę od tego, że Ferrari miało przywieźć wielkie upgrade'y, co tam się nie miało dziać, a podobno jest to troszkę przesadzona informacja i Gazzetta dello Sport nadaje prosto z Włoch, że no coś tam mają przywieźć, ale no nie za dużo, więc jak piszą tak, to chyba nie ma się czego spodziewać. I co, myślisz, że Ferrari znów zawiedzie, Czarku, na torze we Włoszech? Za Ferrari ciężko trafić, natomiast no, Lewis Hamilton powiedział ostatnio, on ma takie wzloty i upadki, że to Ferrari ono jest szybkie, tylko coś ich blokuje. Mi się wydaje, że blokuje ich to, co żeśmy już mówili od dłuższego czasu, czyli blokuje ich to, że mają bardzo wrażliwą tylną oś na podnoszenie samochodu i dlatego w Chinach byli tak szybcy, bo faktycznie jak mogli jechać w sprincie szybko, czyli niżej opuszczonym bolidem z mniejszą ilością paliwa, to faktycznie ten samochód pokazywał prędkość, ale sztuka w tym, żeby ten samochód pokazywał prędkość także kiedy musisz jakby podnieść samochód bardziej, kiedy musisz go mocno zatankować, a potem ci schodzi to paliwo i się podnosi i z tym Ferrari musi powalczyć. No, ciekawie się zaczyna dziać w tej ekipie i faktycznie te pogłoski, że Fred Vasseur może być zagrożony, mi się wydaje, że nie są wyciągnięte z kapelusza. To jest coś, o czym zaczyna się mówić, szczególnie, że wspominał o tym Fred Vasseur, więc no Ferrari będzie miał jakieś wyskoki, kto wie, może nawet po tej Barcelonie się podniosą, choć ostatnia wieść na mieście jest taka, że akurat w McLarena za bardzo nie uderzą te zmiany hiszpańskie, o tym pomniej przed Grand Prix Hiszpanii. Natomiast no tak na dłuższą metę na Ferrari bym nie liczył, aczkolwiek liczę na to, że po prostu na Imoli będą wyżej, nie dlatego, że to nasz tor, no bo powinno im zależeć tak samo na każdym innym, tylko dlatego, że po prostu no, coś tam lepiej się przygotują, będzie więcej czasu na przygotowanie do wyścigu, nie od razu po treningu i że po prostu na tym torze ten samochód będzie sobie radził lepiej. O. Ale to jest też dla innego zespołu wyjątkowe Grand Prix, ponieważ uwaga, 600 wyścigów Zaubera stuknie właśnie na Imoli. Czy z tej okazji chcesz coś powiedzieć o ekipie Zauber? No jest to ekipa kiedyś bardzo, bardzo szanowana. Ja pamiętam ich debiut w 1993 roku w Formule 1 i to był debiut bardzo dobry, bo w pierwszej szóstce ich kwalifikacje i potem finisz w pierwszej szóstce, czyli od razu punkty zdobyte. Ekipa, która weszła do Formuły 1 za namową Mercedesa. Mercedes wracał do Formuły 1 po długiej przerwie. I potem przez Mercedesa zostawiona trochę z ręką w nocniku i porzucona na rzecz McLarena, no ale mimo tego utrzymali się w tej Formule 1. Najpierw zdaje się z Fordem jeździli, potem z Ferrari, no i w zasadzie zespół, który zebrał ogromny szacunek ze względu na to, na raz, że jest prowadzony w Szwajcarii, jedyny taki team, większość jest w Wielkiej Brytanii, przez jego założyciela też Petera Saubera, który był takim panem no, naprawdę z klasą. Pamiętam często, jak już za czasów BMW Sauber, jak wychodził i z takim dziennikarzem szwajcarskim, Rogerem Benoit, już takim nestorem dziennikarstwa, jak zawsze pali te cygara. Myślę, że to był świetne cygara.
i sobie rozmawiali, taki powiedzmy gentleman trochę w tym starszym stylu, natomiast facet, który no jednak utrzymał przez długi czas zespół, który był prywatny, a to Formuła 1, no jak nie zaczynałeś parę lat wcześniej jak Williams czy McLaren, no to nie było wcale takie łatwe. Natomiast team, który ostatecznie wygrał tylko jeden wyścig, a pewnie był więcej. Tylko jeden wyścig, ten wyścig, który wygrał Robert Kubica, Grand Prix Kanady 2008, co się nazywało BMW Sauber, ale to cały czas ta sama ekipa. No trochę mało. Jest tam zaprzepaszczona szansa na Mistrzostwo Świata, zaprzepaszczona przez BMW tak naprawdę, które uznało, że, ale też ludzi z Zaubera, które uznało, że nie będziemy już dalej się starać w tym sezonie, skoro osiągnęliśmy nasz cel, nasz plon osiągnięty i wygraliśmy ten wyścig, więc jakby porzucony sezon, myślę, że jeszcze z 1-2 wyścigi byłyby wygrane, że nie wspomnę o tym, że w 2007 roku Robert wygrałby Grand Prix Chin, gdyby mu nie walnął samochód, gdyby nie awaria, bo wyszedł na prowadzenie, wyprzedził między innymi kierowców Ferrari. No i potem takie różne koleje zespołu, który po prostu poza tą fazą z BMW, no nigdy nie był już na pozycji, nigdy nie miał takiej siły ze sobą i finansowej, i politycznej, żeby Formuła 1 rządzić, ale miał wolę przetrwania, a po odejściu BMW było im bardzo, bardzo ciężko. Oczywiście zaangażowanie Alfa Romeo, takie na zasadzie takiej, że franczyzy, czyli wykupywanie nazwy sponsora tytularnego, no to wiadomo było, że to nie doprowadzi do żadnych tytułów Mistrza Świata. To był plan jeszcze tak naprawdę forsowany przez grupę Fiata i no, bardziej od strony Ferrari. Sergio Marchionne to przeforsował. Za Freda Vassera już też było oczywiste, że ten zespół nie będzie brylował, ale przynajmniej się jakoś trzymał nieźle. No a potem oczywiście po odejściu Freda już totalnie się posypał jak domek z kart, bo Fred był szefem przeciętnym w Alfie Romeo, czy w Sauberze Alfie Romeo. Chociaż tak, no, teraz jest lepszym Ferrari, bardziej się stara, no ale to się po prostu zawaliło, więc teraz mamy kolejną nadzieję, to jest to Audi, ale Marcin Budkowski mówił przed chwilą, tak, że znowu mamy ten przykład z Audi, że chcą korporacyjnie zespołem rządzić, że były w nim kilka zmian już personalnych, zanim jeszcze weszli do Formuły 1, więc wygląda na to, że z jednej strony super, że przetrwają, ale z drugiej strony jeszcze długie lata przed Zauberem, czy jak się będzie teraz ten team nazywał. Mówimy o ekipie z siedzibą w Hinwil. Tak czy inaczej 600 Grand Prix jest to wielki wyczyn, ogromny, przetrwać w tym sporcie tyle lat przy tylu zawirowaniach i tutaj oczywiście szacunek czapki z głów, ale to już nie jest ten Sauber. Dla mnie ten team już nie może się Sauberem nazywać. To jest po prostu firma, która wystawia zespół Formuły 1, to już od odejścia Petera Saubera to nie jest to. Nie to samo, rozumiem. Nie. No dobrze, a wspominałeś jeszcze jak byliśmy z Marcinem, że jeżeli Max Verstappen zdobędzie pole position na Imoli, to już go nie odda, więc czy chcesz powiedzieć, Chyba, że na starcie. Chyba, że na starcie. Czy chcesz powiedzieć, że szykuje nam się nieemocjonujący wyścig? Że ten, kto zdobędzie pole position, to... Mam nadzieję, że się mylę, ale jednak Imola to jest tor, na którym się trudno wyprzedzać, jest dość ciasny, jest skręty, jest tam co prawda taka długa prosta, ale ona też jest przedzielona w pewnym momencie zakrętem. No jest to po prostu, tor jest w ogóle, kierowcy go bardzo lubią, bo ma taką starą charakterystykę flowing, ja też w ogóle bardzo lubię to miejsce, jedzenie miejscowe, Emilia Romagna, to jest po prostu, tak jak włoskie jedzenie jest dobre, tak chyba nigdzie w żadnym innym regionie nie jadłem lepszego niż w tym właśnie. Po prostu fenomenalne i produkty i cała kuchnia. No to jednak tor jest trochę za wąski jak na te współczesne samochody i nie ma tej konfiguracji sprzyjającej wyprzedzaniu. Są pewne anomalie, czasami się zdarzają, ale raczej będzie to wyścig, który będzie bliżej do Grand Prix Japonii niż dajmy na to nawet do Grand Prix Miami. No ciekawe, czy Max Verstappen coś wyczaruje. Swoją drogą Max Verstappen dostał doskonały znowu komentarz w Formule 1. Nie wiem, czy wyłapałeś na F1 TV, na tej angielskiej wersji. Zdobył pole position i komentator powiedział: Max Verstappen, who just became father, he proved once again he's a daddy. Who's your daddy? Tak, bardzo mi się to podobało. Super komentarz był ekstra. No to co, nasze typy na podium już padły chwilkę wcześniej, jeszcze z Marcinem. Dziękuję Ci bardzo. Ja Tobie dziękuję także, Maksiu. Czeka nas teraz niezły maraton, bo będziemy się widzieć przez tydzień. Przez tydzień to nie. aż tak was nie zarzucimy, może kiedyś. Co tydzień. Jeszcze za tydzień i jeszcze tydzień. Co bardzo mnie cieszy i będzie to często wyścigi i będzie można oglądać, więc też super. I co? Słyszymy się. Dziękujemy Wam za wszystkie polubienia, za wszystkie Wasze komentarze. Na wszystkie zawsze się staramy odpisywać. I słyszymy się niebawem. Dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Thank you. Thank you. Thank you.